Cześć wszystkim, jestem Kas. Po raz kolejny wchodzimy do labiryntu, by odkryć, co nowego zostało dodane. I tym razem mogę obiecać, że tym razem to będzie dla odmiany coś. Tylko czego by tu zacząć? O, wiem. Od tego, co ma niemalże każda gra. Menu główne. No tak, mało ciekawe, wiem. Przydałoby się coś tu dodać, co nie? Tylko co? Przez pewien czas zastanawiałem się nad stylem graficznym Make Me Amaze. Z jednej strony mógłbym pójść w typowe low poly, jak w przypadku Dnia Pamięci. Ale ta gra już tak jakby zaklepała ten styl. Mógłbym ewentualnie spróbować pixel art, ale nie pasowałby zbytnio do tej gry, przynajmniej moim zdaniem. A poza tym w planach mam inną grę, która byłaby w całości zrobiona w pixel arcie, ale to już poza tematem. Chciałem spróbować czegoś innego, sprawić, że ta gra będzie na swój sposób inna. I wtedy wpadłem na pomysł. Jakiś czas temu napisałem do mojej znajomej, która jest artystką, i zleciłem jej wykonanie arta do menu głównego. Ustaliliśmy razem scenę, projekt postaci, tło i tym podobne i nie ukrywam, że to było całkiem ciekawe doświadczenie. Po jakimś czasie otrzymałem gotową grafikę. I powiem wam tyle. Gdy zobaczyłem to po raz pierwszy, moja reakcja wyglądała mniej więcej tak. Moim zdaniem Nara wykonała kawał dobrej roboty. Jeśli chcecie okazać jej wsparcie, zapraszam was na jej kanał na Twitchu, gdzie okazjonalnie streamuje, albo na jej Vigen, gdzie przyjmuje zlecenia. Anyway, Nara, if you are watching this by any chance, once again, thank you for your help. Ostatnie co zostało do zrobienia, to umieścić tę grafikę w grze. I od razu wiedziałem, jak to zrobię. Noise. Zapewne domyślacie się, że postać na tej grafice będzie, w cudzysłowie, główną protagonistką tej gry. I macie rację. Planuję, aby Alice, bo tak się nazywa, była domyślną postacią do eksploracji labiryntów. Ale zaraz, chwila, moment. Ta gra jest w 3D, co nie? A przecież obiecałem sobie, że nie będę robić śmiesznych low poly modeli, bo od tego jest Dzień Pamięci. Niech to. Okej, czas nauczyć się Blendera na nowo i zrobić moją pierwszą 3D anime postać. Na szczęście z pomocą szedł niesamowity tutorial od Joy of Blender, który jest wręcz idealny dla tych, co dopiero zaczynają. Po trochę ponad tygodniu podążania za tutorialem i własnej inwencji w połączeniu z jakże irytującą walką z clippingiem, udało mi się stworzyć ją. Żeby było jasne, ten model nadal ma wiele niedoskonałości, które najprawdopodobniej tylko ja dostrzegam, ale nie zmienia to faktu, że to jest jak dotąd najlepszy model, jaki udało mi się stworzyć. Jedyne co pozostało, to umieścić ją w grze. I pozbyć się tej śmiesznej kapsuły. Lepiej. Do tego zrobiłem kilka prostych animacji i wreszcie mamy pełnoprawną postać, która będzie biegać po naszych poziomach. A właśnie, skoro mowa o poziomach. Możecie wierzyć lub nie, ale już udało mi się zaimplementować coś, z czego ta gra nie miałaby racji bytu. Make Me Amaze to, jakby nie patrzeć, edytor. Czyż nie? Logiczne chyba jest, że edytor pozwala wam na zapisywanie waszej pracy w jakiś sposób. Moja gra nie będzie wyjątkiem. Już teraz udało mi się zaimplementować możliwość zapisu waszego labiryntu. W jaki sposób to działa? Labirynt jest zapisywany do pliku JSON. Dla nieobeznanych, JSON to plik zawierający informacje o danych, które można wymieniać między różnymi systemami. W przypadku mojej gry są to dane odnośnie rozmiaru labiryntu oraz każdego pojedynczego węzła, jaki w nim się znajduje. Utworzyłem odrębną scenę, która pobiera informacje z pliku JSON i na ich podstawie generuje labirynt i natychmiast zaczyna grę. Tak, zgadza się. Edycja i ogrywanie labiryntu zostały wyodrębnione. Osobiście uważam, że dzięki temu będzie mniejszy bajzel. Tak czy owak, można już zapisywać labirynty i je ogrywać. Póki co nie zaimplementowałem jeszcze wczytywania danych do edytora, ale tym będzie się przejmował Kas z następnego devloga. A skoro nadal jesteśmy przy tematyce poziomów, myślę, że to dobra okazja wspomnieć o nowościach z nimi związanych. Dodałem mały zestaw przykładowych przedmiotów, które można umieścić w labiryncie, m.in. miecz, monetę i kielnię. I tak można je podnosić. Gdy wasza postać stanie na węźle z przedmiotem, możecie kliknąć E, oryginalne wiem, by podnieść ten przedmiot. Ale uwaga! Wasza postać ma ograniczony ekwipunek.
Póki co zaimplementowałem 3 sloty, ale kto wie, może w przyszłości da możliwość dostosowania rozmiaru ekwipunku. Nie zmienia to faktu, że wasze kieszenie nie są jak w Minecrafcie czy Valheimie. Co więcej, naraz możecie mieć tylko jeden przedmiot w waszej dłoni, no bo sam fakt, że macie klucz w kieszeni nie znaczy, że możecie zrobić sezamie otwórz się, a drzwi się otworzą, co nie? Zmieniając temat, mamy przedmioty, ale coś jeszcze by się przydało, tylko co? A, no przecież. Drogowie. Okej, słuchajcie, wiem jak to wygląda, ale to co widzicie to testowy wróg, którego będę używać do testowania nowych mechanik. Poza tym jestem zbyt leniwy, by zrobić nowe modele. Tak czy siak, udało mi się zaimplementować podstawowego przeciwnika. Nie grzeszy on zbytnio inteligencją, ale spotkanie z nim nadal może być niebezpieczne, jeśli wasza postać nie ma się czym obronić. Niezależnie od tego, czy wygracie, czy przegracie starcie, przeciwnik po jakimś czasie znów zacznie patrolować labirynt. Jednakże pokonanie go na przykład mieczem sprawi, że jego czas powrotu będzie znacznie dłuższy. A ta czerwona cyfra? To wasze szanse. I chyba nie muszę tłumaczyć o co chodzi. To było dość sporo. Powiem szczerze, że praca nad Make Me Amaze to nie tylko ciekawe wyzwanie, ale też okazja dla mnie, by odkryć nowe rzeczy. Niemniej jednak minie jeszcze bardzo dużo czasu, zanim pojawi się pierwszy grywalny build. Nie zmienia to faktu, że nawet ja jestem zadowolony z tego, jak to obecnie wygląda. No nic, z mojej strony to tyle. Dziękuję wam za obejrzenie tego devloga. Raz jeszcze dziękuję Narze za pomoc z grafiką. Życzę wam wszystkim świetnego dnia. Trzymajcie się.